Dziś opowiem o pompach samosysających, będących w ofercie Hydrovacuum Grudziądz. Poruszymy 3 tematy: budowę, różnice konstrukcyjne i uwagi eksploatacyjne, a na koniec zajmiemy się doborem pomp do Waszych studni. Zacznijmy od budowy. Pompy samosysające produkcji Hydrovacuum są pompami krążeniowymi, boczno-kanałowymi. Ich cechą charakterystyczną jest wirnik promieniowy. Pompa zbudowana jest z korpusa ssawnego, który zawsze jest od strony silnika i od strony sprzęgła, członów ssawnego, ssawno-tłocznego, tłocznego, korpusu tłocznego i w tym wypadku z obu stron pałąków łożyskowych, w których znajdują się właśnie łożyska, na których podparty jest wał. Wał uszczelniony jest w tym wypadku za pomocą 2 uszczelnień sznurowych. Są to takie pakiety zainstalowane wokół wału w komorze dławnicowej i dociśnięte za pomocą dławika w taki sposób, aby ograniczyć przeciek z wnętrza pompy lub zasysania fałszywego powietrza, które może nam zakłócić zasysanie wody ze studni. Rozróżniamy 3 takie podstawowe typy pomp typu S produkcji Hydrovacuum. Tu mamy pompę SM4, pompę monoblokową, bardzo zwarta konstrukcja, wyposażona już w uszczelnienie mechaniczne, bezprzeciekowe. Tutaj jest pompa SKB4, również z uszczelnieniem mechanicznym. Tu trzeci przypadek, chyba najbardziej popularny, jest to pompa SKA4, wyposażona jeszcze w uszczelnienia sznurowe. Pompa SM, na jednym wale znajduje się wirnik silnika, uszczelnienie, wirniki pompy. W przypadku pompy SKB znajduje się tutaj łożysko toczne i łożysko ślizgowe zamknięte wewnątrz pompy. Uszczelniamy tylko pompę z jednej strony. Pompa połączona jest z silnikiem za pomocą sprzęgła, zakrytego tą osłoną dla bezpieczeństwa. W przypadku pomp SKA są 2 łożyska toczne z jednej i z drugiej strony. Wał jest na nich przewieszony, w związku z tym są 2 miejsca niezbędne do uszczelnienia. Również, tak jak w przypadku pompy SKB, pompa połączona jest z silnikiem za pomocą sprzęgła pod osłoną. Tej osłony nie wolno zdejmować. Różnica pomiędzy oboma sposobami uszczelnienia wału polega na tym, że w przypadku uszczelnień sznurowych wymagany jest kroplowy przeciek. I za każdym razem, kiedy taka pompa zostanie po raz pierwszy uruchomiona, może się wydawać, że dzieją się tutaj różne straszne rzeczy, że pompa jest nieszczelna, że z pompy kapie. Wtedy trzeba, zgodnie z instrukcją, dokręcić delikatnie docisk dławika z obu stron pompy, ograniczając przeciek do 10, około 10 kropli na minutę. I to jest wartość optymalna. Drugi sposób uszczelnienia wału to jest uszczelnienie mechaniczne, bezprzeciekowe. Tak jak wspomniałem, jest ono zastosowane w pompach SM i SKB, jednakże wymiana uszczelnienia sznurowego jest bardzo prosta w porównaniu z tym, co trzeba byłoby zrobić, gdy po iluś tam latach wyeksploatuje się uszczelnienie mechaniczne. W przypadku uszczelnienia sznurowego demontujemy tylko tutaj docisk dławnicy, tulejkę dławnicową i wydłubujemy, dosłownie wydłubujemy resztki tego sznura, a w przypadku uszczelnienia mechanicznego niestety trzeba będzie rozebrać całą pompę, żeby dojść do wału, zdjąć uszkodzone uszczelnienie i założyć nowe. Jedno jest bezprzeciekowe, ale problematyczne w wymianie. Drugie ma przeciek, ale jest bezproblemowe, jeśli chodzi o serwisowanie nawet we własnym zakresie. Wszystkie pompy, które nie są monoblokami, tak jak pompa SKA i pompa SKB, po zainstalowaniu wymagają osiowania. Ponieważ jeżeli dokręcimy do krójców pompy rurociąg ssawny, rurociąg tłoczny,
to tymi rurociągami układ napniemy. W związku z tym należy sprawdzić, czy układ jest nadal w osi, aby później nie uszkodzić sprzęgła, nie uszkodzić łożysk silnika, łożysk pompy. Po podłączeniu pompy do instalacji, strona ssawna, strona tłoczna, należy pamiętać o jednym, że przed pierwszym uruchomieniem pompy należy ją zalać wodą. Niekoniecznie trzeba zalewać cały rurociąg ssawny aż do studni, ale pompa musi być zalana, ponieważ zawsze w pierwszym okresie pracy pracuje jako pompa próżniowa, wysysając powietrze z instalacji po stronie ssawnej. Bez tej wody pompa po prostu nie będzie w stanie zassać wody ze studni. Dlatego w tych wszystkich pompach krótce wyprowadzone są do góry, by ta woda po prostu samoczynnie z pomp się nie wydostała. Również po dłuższym postoju takiej pompy należy na wszelki wypadek wlać do niej wodę przed tym kolejnym uruchomieniem. Później woda już pozostaje w pompie i nie trzeba tego za każdym razem uzupełniać. Każdy układ hydroforowy składa się z takich podstawowych elementów: pompy samowysającej, zbiornika hydroforowego, łącznika ciśnieniowego, który sterować będzie załączeniem i wyłączeniem pompy, strony ssawnej, gdzie na początku znajduje się studnia. Poprawny dobór to również świadomość tego, jakie zasoby wody posiada studnia. Wiadomo jest, że pompa wody nie stworzy, w związku z tym musi studnia mieć taką wydajność, aby pompa była w stanie z niej czerpać wodę i zasilać naszą instalację domową za pośrednictwem hydroforu. W studni występują jakby dwa położenia lustra wody. Pierwsze to wtedy, kiedy pompa nie pompuje i to jest to lustro statyczne. I drugie, kiedy pompa zaczyna pobierać wodę ze studni i jest to lustro dynamiczne. Lustro zawsze opada o jakąś wartość charakterystyczną tylko dla danej studni. Pompa samosająca może współpracować ze studnią, gdzie to lustro dynamiczne będzie na poziomie około 7 metrów od powierzchni terenu. Należy zwrócić uwagę, jak daleko jest studnia od pompy i hydroforu. Nie należy oszczędzać na rurociągu ssawnym. 25, średnice 25-32 odpadają. Od razu zastosować średnicę 40, a prawda jest taka, że im dalej studnia od hydroforu, tym ta średnica powinna być większa, aby minimalizować opory przepływu po stronie ssawnej pompy. Przykładowo na każde 10 metrów rurociągu PE40 przy przepływie 3,5-4 metry sześcienne straty wysokości podnoszenia pompy to jest około 0,5 metra. Nasze pompy są trwałe, posiadają 5-letnią gwarancję, posiadają atesty higieniczne do kontaktu z wodą pitną. Wszystkie pompy wyposażone są w silniki już o podwyższonej klasie sprawności IE3. Wszystkie pompy mają tak zwane zestawy naprawcze, które można za jakiś czas nabyć, kiedy przyjdzie pora przeprowadzić jakiś remont lub naprawę. Pompy są do nabycia w naszej autoryzowanej sieci dystrybucyjnej i w sklepach internetowych. Jeśli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, proszę je umieszczać w komentarzach pod tym filmem. Na wszystkie chętnie i szybko odpowiemy.